Słyszeliście o wyspie Bracz? I na pewno znacie ją z jednego zdjęcia jasnego cypelka wciskającego się w turkusowe morze. Dzisiaj zobaczycie wyspę Bracz po mojemu. Bez udawania, że wszystko trzeba zobaczyć w jeden dzień, za to z miejscami, które naprawdę warto odwiedzić. Będzie kamień, miasteczka wyglądające jak wyrzeźbione z białej skały, jedna plaża celebrytka i restauracja, dla której warto zaplanować trasę z pustym żołądkiem. To jest podróżowanie bez klapek. Czyli nie tylko ręcznik, leżak i pytanie, czy jest tu Wi-Fi, ale też skręcanie tam, gdzie mapa nie podpowiada najbardziej oczywistego kadru. Na Bracz najłatwiej dopłynąć promem ze Splitu do Supetaru. Sama przeprawa jest już dobrym początkiem. Split powoli zostaje za rufą, a wyspa zbliża się jak wielki, jasny blok kamienia położony na wodzie. Aktualny rozkład zawsze warto sprawdzić bezpośrednio u przewoźnika, bo w Chorwacji godzina promu potrafi mieć własną osobowość. Supetar to dla wielu osób tylko port, z którego trzeba jak najszybciej odebrać auto i ruszyć dalej. Ja jednak nie przekreślałabym go tak szybko. To dobre miejsce na pierwszą kawę, spacer nad wodą i wejście w tempo wyspy. Nie ma tu presji, że musisz od razu zdobywać szczyk, płynąć łódką albo odnaleźć plażę z katalogu. Wystarczy promenada i jasne kamienne domy, łódki w porcie i ten przyjemny moment, kiedy po zejściu z promu człowiek jeszcze nie wie, gdzie dokładnie skończy się jego dzień. Drugim przystankiem jest Škrip, najstarsza miejscowość na wyspie. I to miejsce ma zupełnie inną energię niż nadmorskie kurorty. Jest kamienne, ciche i trochę tajemnicze. Škrip warto zajrzeć do Muzeum Wyspy Bracz. Można tam lepiej zrozumieć, dlaczego kamień jest tu czymś więcej niż materiałem budowlanym. Bracz przez wieki żył z kamieniarstwa, oliwek, pracy na ziemi i z morza. To nie jest wyspa z dekoracjami dla turystów. To wyspa, która najpierw miała swoje życie, a dopiero później ktoś wpadł na pomysł, żeby robić jej zdjęcia. Potem jedziemy do Pučišća. Pučišća leży głęboko w zatoce, a jej zabudowa jest niemal cała w odcieniach bieli i jasnego beżu. To efekt miejscowego kamienia, z którego słynie Bracz. Jest tu także szkoła kamieniarska. Nie taka atrakcja wymyślona na sezon, tylko żywa tradycja rzemiosła. Moim zdaniem najlepiej nie próbować zwiedzać Pučišća na czas. Wystarczy przejść się bez planu, zajrzeć w boczne uliczki, usiąść przy wodzie i obserwować, jak kolor zatoki zmienia się razem ze światłem. Rano jest delikatnie niebiesko, później bardziej turkusowo, a pod wieczór kamień zaczyna wyglądać jak podświetlony od środka. Jeśli miałabym wskazać jedno miejsce, dla którego warto wstać wcześniej, byłaby to Widowa Góra. To najwyższy szczyt wszystkich wysp Adriatyku. Ma 778 metrów nad poziomem morza. Na górze nie dostaniesz jednej ładnej panoramy. Dostaniesz całą lekcję geografii na żywo. Pod tobą leży Bol. Dalej widać Zlatni Rat, a morze ma kilka odcieni niebieskiego naraz. A przy dobrej widoczności w tle pojawiają się kolejne dalmatyńskie wyspy. To ten moment, w którym człowiek wyciąga telefon, robi zdjęcie i od razu wie, że ono nie odda nawet połowy tego, co widzą oczy. Ale i tak robi następne. I jeszcze jedno, bo przecież może tym razem aparat postanowi współpracować. Na Widową Górę najlepiej przyjechać wcześniej rano albo późniejszym popołudniem. W środku dnia słońce potrafi być bezlitosne, a ja wolę, kiedy podziwianie widoków nie przypomina testu wytrzymałościowego. Do zdobycia Widowej Góry niezbędne będą woda, nakrycie głowy i buty, które naprawdę trzymają się podłoża. Z Widowej Góry naturalnie zjeżdżamy do Bolu. I tak, wiem, Zlatni Rat jest wszędzie. Na magnesach, folderach, reklamach i zdjęciach osób, które do Chorwacji przyleciały 5 minut temu. Ale popularność nie odbiera temu miejscu uroku. Zlatni Rat to żwirowy cypel wysunięty w morze. Jego kształt zmienia się pod wpływem fal i wiatru, więc plaża nie zawsze wygląda identycznie jak na zdjęciu z internetu. I bardzo dobrze. Przynajmniej natura nie udaje, że pracuje według jednej wersji projektu. Najlepszy plan? Nie traktować Zlatnego Ratu jak jedynego celu dnia. Przejść się promenadą z Bolu, popatrzeć na plażę z góry, skoczyć do wody, a potem wrócić do samego miasteczka. Bol ma w sobie wakacyjnego ducha, ale też przyjemne zakątki, restauracje i ulice, którymi warto pospacerować po zachodzie słońca.
Kolejny punkt to pustynia Blaca, czyli miejsce o nazwie tak zaskakującej, że aż się chce sprawdzić, czy ktoś nie pomylił wyspy z innym kontynentem. Nie ma tu pustyni z wydmami i wielbłądów. Chociaż po drodze w upale można przez chwilę odnieść wrażenie, że wielbłąd byłby logistycznie rozsądnym rozwiązaniem. Blaca to pustelnia i dawny kompleks klasztorny ukryty w skalnym krajobrazie południowej części Braczu. Żeby tu dotrzeć, trzeba liczyć się ze spacerem. I właśnie to jest częścią całego doświadczenia. Nie podjeżdża się pod drzwi, wysiada z klimatyzowanego auta i nie mówi: o, fajnie. Tutaj widzisz drogę, czujesz zapach rozgrzanych ziół, kamienie pod stopami i słyszysz ciszę. Dopiero potem pojawia się miejsce, które wygląda tak, jakby przykleiło się do skał. Blaca jest dla mnie jednym z najmocniejszych punktów Braczu, bo przypomina, że ta wyspa ma także warstwę surową, wymagającą i bardzo nieinstagramową. Po nieoczywistej pustyni Blaca ruszamy do Milny, po zachodniej stronie wyspy. To portowe miasteczko, które ma w sobie ten dalmatyjski spokój, który trudno podrobić. Łódki, zatoka, kamienne domy i wieczór, kiedy nikt nie patrzy na zegarek, bo jedynym ważnym planem jest kolacja. Z Milny warto ruszyć też w stronę Zatoki Lučice. To dobry kontrapunkt dla zlotnego Ratu. Mniej symbolu, a więcej spokojnego morza, sosen i skalistych brzegów. Jeśli lubicie nagrania z wody albo po prostu chwilę ciszy, bez rzędu leżaków, to właśnie tu szukałabym oddechu. I to chyba najlepiej opisuje Bracz. Nie trzeba wybierać między najbardziej znanym miejscem a kompletnym odludziem. Można mieć jedno i drugie, tylko warto dać sobie czas. Po tych wszystkich pięknych miejscach czas na temat, który dla mnie jest równie ważny jak widoki, czyli jedzenie. Jeśli mam polecić jedno miejsce, wybieram Konowę Kopacina w Donim Humcu. To restauracja, do której jedzie się nie po coś szybkiego, tylko po konkretny dalmatyjski posiłek. Słynie przede wszystkim z jagnięciny, lokalnych produktów i oliwy. Warto spróbować specjalności z jagnięciny, a jeśli macie ochotę na danie przygotowywane wolniej, sprawdźcie, czy można zamówić pekę. To dobry przystanek po trasie w środku wyspy, żeby zjeść coś przepysznego i wyjątkowego. Bracz nie jest wyspą do odhaczenia w jedno popołudnie. To wyspa, na której warto czasem odbić od głównej drogi, zgubić zasięg na chwilę i pozwolić, żeby plan dnia zrobił się odrobinę mniej idealny, bo właśnie wtedy zwykle zaczyna się najlepsza część podróży. A jeśli ten odcinek pomógł Wam zaplanować Bracz, możecie wesprzeć kanał dorzucając małą cegiełkę. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka podróż bez klapek, z dala od pośpiechu, ale blisko wyjątkowych i pięknych miejsc. Subskrybujcie kanał Flip Flop Free bez klapek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych wypraw, które warto doświadczyć trochę inaczej.